Next is a title that we are announcing for the first time in this Nintendo Direct. Donkey Kong Country Tropical Freeze zostało po raz pierwszy ogłoszone na E3 w 2013 roku. I było to całkiem dużą niespodzianką wśród fanów, którzy bardziej oczekiwali nowej gry z serii Metroid czy Star Fox niż nowego Donkey Konga. Prezes Retro Studios mówił, że po zakończeniu prac nad bardzo udanym Donkey Kong Country Returns, zespół miał jeszcze dużo pomysłów, takich jak podwodne poziomy, wyrywanie obiektów z ziemi, pracę kamery 3D, a także, jak to określił, wiele innych naprawdę nowych, fajnych sztuczek, do których jest zdolna konsola Wii U. I tak, w 2014 roku na konsolę Wii U, a 4 lata później na konsolę Nintendo Switch wydano jedną z najlepiej zaprojektowanych platformówek ostatnich lat. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to zwykła kolorowa gra o małpkach skaczących po planszach i zbierających banany. I na tym w sumie polega fenomen tej gry, no bo w jaki sposób twórcom udało się osiągnąć tak wysoki poziom w tak kolorowej odprawie? Historia, jak na platformówkę przystało, jest tutaj bardzo prosta i służy jedynie jako pretekst do przechodzenia dalszych plansz w grze. Rodzina Kongów świętuje urodziny Donkey Konga, kiedy ich wyspa zostaje zaatakowana przez Snowmets, a są to zwierzątka z bieguna północnego. Tak. Goryle zostają zdmuchnięte na odległą wyspę, a słodkie, lecz żonne krwi pingwinki przejmują naszą własną. Przemierzamy zatem szereg 6 różnych wysp i próbujemy wrócić do domu. Jeśli grałeś w jakąkolwiek poprzednią grę w serii, mniej więcej wiesz, czego się spodziewać. Biegamy, skaczemy, wspinamy się po linach i pnączach, uderzamy w ziemię, pokonujemy przeciwników i zbieramy różne znajdźki. Jeśli dostaniemy ustaloną liczbę obrażeń lub spadniemy w przepaść, tracimy jedno życie, w tym wypadku w postaci balonów. Tracisz wszystkie balony, dostajesz klasyczny ekran Game Over i musisz zacząć planszę od początku. W grze mamy w sumie 4 grywalne postaci. Przez całą grę kierujemy Donkey Kongiem, ale znajdując beczki na planszach, możemy wybrać jednego z 3 członków rodziny Konga, który po wybraniu wskoczy na plecy głównego bohatera i wspomoże go dodatkowymi serduszkami i umiejętnościami. Mamy też możliwość korzystania z innych goryli poprzez tryb kooperacji, w którym możemy przechodzić grę z drugą osobą. I działa to dobrze, no jak każdy inny tryb kooperacyjny w platformówce. A więc powracający Diddy Kong może przez krótki czas unosić się w powietrzu, tak jak w poprzedniej grze. Dixie Kong może wykonać obrót kucykiem niczym małe śmigiełko i wzbić się wyżej w powietrze. Za to Cranky Kong wykorzystuje swoją laskę, taką laskę, proszę nie mylić z niczym innym, do odbijania się od kolców i przeciwników, zyskując przy tym wyższy skok. I nawet jeśli na początku gry będziesz chciał wypróbować wszystkie postaci, później będziesz korzystał tylko i wyłącznie z Dixie, bo dzięki niej najłatwiej pokonywać trudniejsze przeszkody i inne postacie po prostu nie będą brane przez Ciebie pod uwagę. Sterowanie jest naprawdę przyjemne. Czuć tutaj lekkość i pełną kontrolę nad sterowaną postacią. O poprzedniej grze można by było powiedzieć to samo, gdyby nie fakt, że byłeś zobowiązany korzystać z mało wygodnego pilota Wii, przez którego połowa Twoich ruchów była przydzielona do fizycznego ruchu Twojego kontrolera. I w teorii w wersji na Wii U możesz mieć dokładnie to samo, jeśli zdecydujesz się grać na samym Wiilocie, ale dzięki wygodnym dopasowaniu przycisków do ruchu postaci masz naprawdę dobry refleks i no, po prostu jest łatwiej. Porozmawiajmy teraz o samym projekcie plansz, bo jest tu co opowiadać. Widać, że w każdy pojedynczy poziom włożono naprawdę dużo solidnej pracy. Ale od początku. Jak wspomniałem wcześniej, mamy do przemierzenia 6 różnych wysp o swojej własnej tematyce. Na przykład pierwsza wyspa to plaża pełna wraków statków i rozbitych samolotów, a druga to świerkowy las pełny wiatraków i krwiożerczych słów. Mamy też do czynienia z sawanną, która nawiązuje do współczesnego problemu pożaru lasów. Podwodnymi ruinami, fabryką galaretek owocowych w lesie i w końcu w pełni zlodowaciałą wyspą Donkey Konga, która bardzo nawiązuje do poziomów z poprzedniej gry w serii. Dzięki pięknym tłom i różnorodności masz wrażenie, jakby każdy poziom opowiadał swoją własną historię. Jest tutaj masa genialnych pomysłów, które są rozwijane z dalszym przechodzeniem gry. Mamy tutaj chociażby przygodę na nosorożcu w środku tornada, który rzuca w ciebie platformami i wrogami. Możesz się też przejechać wagonikiem po maszynie tartacznej, w której unikasz pił, a pod koniec poziomu uciekasz przed jedną wielką piłą, która tworzy dla ciebie platformy. I wspomniany wcześniej pożar lasu, gdzie drzewa, po których skaczesz, zamieniają się w popiół. Później będziesz uciekał przed wielką ośmiornicą zanieczyszczającą wodę atramentem i próbującą udusić głównego bohatera. Tego typu rzeczy w Donkey Kongu jest cała masa, a wymieniłem dosłownie mały fragment całej gry. Bardzo podziwiam tutaj twórców za kreatywność, ale niestety jedna rzecz, która udała się średnio, to pokoje bonusowe, w których dzięki zdobyciu wszystkich bananów w danym pokoju możemy zdobyć puzzle. Są one bardzo powtarzalne i nie ma tu za bardzo różnorodności, ale są to sekcje 30-sekundowe, więc nie przeszkadzają one w rozgrywce. Co więcej, są one opcjonalne, więc można je pominąć.
Mamy tu też oczywiście starcia z bossami, jeden na każdą wyspę, które są interesujące, ale niestety potrafią być frustrująco długie, przez co gra potrafi przy nich nużyć. Oczywiście nie oznacza to, że nie są ciekawe. Mamy tu chociażby gigantyczną sowę, z którą walczymy w 3 różnych miejscach, czy też misia z wielkim młotem, który atakuje nas tylko dlatego, że wpadł mu lód do wody. W ogóle bardzo podobają mi się te krótkie scenki przed walką. Są one całkiem zabawne i przedstawiają charaktery zwierząt, z którymi walczymy. Szkoda tylko, że naprawdę blado wypada ostatni boss, który według mnie był robiony na szybko, bo jest nieco rozczarowujący. Aby ukończyć grę na 100% musimy zdobyć wszystkie ważniejsze znajdźki, czyli w tym wypadku sprytnie poukrywane puzzle, dzięki którym odblokujesz różne grafiki koncepcyjne w specjalnej galerii i klasyczne litery K, O, N i G w każdym poziomie, które otwierają przejście do specjalnych świątyń na danej wyspie. A same świątynie to mocno wymagające etapy specjalne i stanowią duże wyzwanie dla fanów platformówek. Trzeba mieć też duże nerwy, bo będziesz ginął, i jeszcze raz. Aż w końcu się poddasz i postarasz się o tym wszystkim zapomnieć. Ale później będą cię gryzły wyrzuty sumienia, więc wrócisz do tych plansz i znowu zaczną się śmierci. Jedna po drugiej. Właśnie tak. A tak, poziom trudności. Donkey Kong zawsze wyróżniał się wymagającymi planszami i wysokim poziomem trudności, już od czasów trylogii na SNES-a. Tropical Freeze nic się nie zmieniło. Nawet jeśli zostawisz wszystkie znajdźki i świątynie w spokoju, gra potrafi mocno zaleć za skórę i zaskoczyć trudnymi momentami. Nie ma więc tutaj mowy o nudzie, chociaż wspomniany wcześniej projekt planszy już to udowodnił. W ramach pomocy z poziomami mamy tutaj sklepik z przydatnymi przedmiotami, które kupisz za bananowe monety. Jest to chociażby papuga, która reaguje, gdy znajdujesz się w pobliżu puzzla, napój, dzięki któremu będziesz niezniszczalny przez pewien czas, beczki z członkami rodziny Konga czy dodatkowe balony. Mamy tu też automat z figurkami, które możesz kupić i potem znaleźć w galerii, ale jakby co nie są one obowiązkowe do pełnego ukończenia gry. Wracając, Donkey Kong Country Tropical Freeze to raj dla bardziej doświadczonych graczy platformówek, a dla początkujących może trochę mniej. Na szczęście na ratunek przychodzi port gry na Switcha, który wprowadza tzw. Funky Mode, w którym wcielamy się w Funky Konga. Dostaje on 5 serc, unosi się w powietrzu na desce surfingowej, posiada podwójny skok, może stać na kolczastych platformach i oddychać pod wodą. Jest on więc najlepszą opcją dla osób mało doświadczonych w platformówkach. Poza główną historią mamy tu też tryby poboczne, tak jak powracający z poprzedniej gry Time Attack, w którym próbujemy przejść wybrany poziom jak najszybciej, żeby później bić rekordy innych graczy z całego świata. Po ukończeniu gry dostajemy również tryb Hard Mode, gdzie próbujemy przejść poszczególne plansze bez żadnych obrażeń i śmierci po drodze. Więc jeśli myślałeś, że gra była wystarczająco trudna, no to powodzenia z tym trybem. Osobiście przeszedłem grę po raz drugi na tym trybie, żeby zobaczyć jaka będzie za to nagroda. Było to cholernie trudne i nie polecam tego nikomu. A co z nagrodą? Proszę bardzo, oto ona. I jeszcze 10 dodatkowych obrazków. Jeśli chodzi o stronę techniczną gry, działa ona w 60 klatkach na sekundę w rozdzielczości 720p na konsoli Wii U i 1080p na konsoli Nintendo Switch. W obu przypadkach wygląda to świetnie. Tła są piękne i detaliczne, a całość jest po prostu przyjemna dla oka. Płynna animacja i dynamiczna kamera, wszystko działa tutaj świetnie. Oprócz pięknej grafiki mamy też do czynienia z genialnym soundtrackiem, za który jest odpowiedzialny m.in. legendarny David Wise. Tak, ten sam David Wise, który dostarczył nam pięknych melodii w drugiej części Donkey Kong Country na SNES-a. To, co ten człowiek wyprawia, wow, no tak genialna muzyka do gry o skaczących gorylach. No wow, jestem wielkim fanem tego gościa. Każdy utwór idealnie komponuje się w miejscach, które odwiedzamy. Mamy też wiele nawiązań do melodii z poprzednich gier w serii, co często pobudza to uczucie nostalgii. Nie wiem nawet jak to dokładnie opisać, ale fani serii na pewno wiedzą o czym mówię. Osobiście moim ulubionym utworem jest Seashore War, które teraz słyszycie. O, no to jest miód na moje uszy. Podsumowując, Donkey Kong Country Tropical Freeze to jedna z najlepszych platformówek, kiedykolwiek stworzonych. Jest porównywalna do takich już legend jak Rayman Legends, zrozumieliście? I jednocześnie bije ostatnie gry 2D z Mario na głowę. Jeśli jesteście fanami tego typu gier i posiadacie Switcha, lub jesteście jedną z tych legendarnych 5 osób posiadających Wii U w Polsce, zróbcie sobie tę przyjemność i sprawdźcie sobie ten tytuł. Zachwycający gameplay, zachwycająca grafika i zachwycająca muzyka. Jest tu wszystko potrzebne do stworzenia gry pełnej radości, wyzwań i dobrego czasu. Polecam bardzo serdecznie.